ściągamy tę okładkę, bateryjkę, wyciągamy kartę SIM. Oczywiście piórko też musi być wyciągnięte, nasz rysik. I teraz przechodzimy do podwadzenia tutaj naszej tylnej zasłonki. Tutaj w tym miejscu najlepiej. I jedziemy sobie jeszcze na drugą stronę i wyciągamy, odkładamy na bok. I teraz widzimy tutaj do odkręcenia jedna śrubka. Jest to śrubka krzyżakowa. Odkręcamy sobie tą śrubkę i odkładamy na bok. Podwadzamy tutaj. Tu jest jeden zaczep, tu jest drugi. I to jest nasz głośniczek wraz z anteną zasięgu. I tutaj mamy jeszcze dwie śrubki, jak widzicie też są śrubki krzyżakowe. Odkręcamy je, oczywiście odkładamy wszystko w innym miejscu, by nam się po prostu nie pomyliło. Przy okazji bym sobie wymienił wyświetlacz, ale niestety nie mam wyświetlacza, aby wymienić. Telefon jest dość rzadki, więc ciężko na rynku taki wyświetlacz zdobyć, ale może kiedyś mi się uda. I śrubka została wyciągnięta. Teraz przechodzimy dalej. Tu u samej góry widzimy dwie zaślepki. Tu jest jedna i tu druga. Wyciągamy te zaślepki. I druga poszła. I teraz mamy do odkręcenia dwie śrubki. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy sobie je. I wyskoczyły nam na bok. Odkładamy sobie je w inne miejsce. Oczywiście, by sobie nie pomylić. Jeśli to robimy pierwszy raz. I teraz podwadzamy tą całą ramkę tylnej obudowy. Tutaj od samego dołu jedziemy sobie. Podwadzamy. Jest to bardzo trudne, ale troszkę te blokady nam trzymają. I jedziemy sobie dalej na drugą stronę. I jak widzimy, ta tylna ramka obudowa została tutaj poprawnie wyciągnięta. I teraz widzimy jeszcze jedną śrubkę do odkręcenia. Tu jest w tym miejscu. Jest to śrubka znowu krzyżakowa i też chyba o innym rozmiarze. Dlatego odkładamy sobie ją w innym miejscu. Teraz podwracamy naszą płytę główną. Szukamy odpowiednich tutaj zaczasków. Tu widzimy jeden. Podwadzamy sobie go ostrożnie. Po drugiej stronie tutaj widzimy następny. Tu kolejny. I jeszcze tutaj ściągniemy tutaj podzespół. Widzimy, tu jest blokada. I po drugiej stronie, w tym miejscu, jeszcze sobie odepniemy tutaj tasiemkę i teraz możemy już naszą płytę główną wymontować.
Wysuwamy sobie nasz wysuw. I widzimy, że tutaj tasiemka w środku została poprawnie tutaj wymontowana. I jeszcze pamiętajcie o tym tutaj, w tym miejscu, by tutaj odkleić tą nalepkę e-mail, bo pod nią jest tasiemka, która właśnie blokuje tutaj naszą tasiemkę. Odklejamy sobie. I wyciągamy ją tutaj z zewnątrz. O. I nasza płyta teraz jest wyciągnięta w prawidłowy sposób. I tak to w tym telefoniku wygląda. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem przodu, ale wcześniej musimy odkręcić nasze tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę. Odkręcamy sobie te śrubki. Oczywiście pamiętajcie, by wszystkie śrubki odłożyć na swoje miejsce, by później sobie po prostu nie pomylić przy przekręcaniu i nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównej lub innych podzespołów. I teraz sobie tutaj wyciągamy naszą rameczkę i tu mamy oczywiście nakładkę naszej klawiaturki tutaj. I teraz widzimy, tu mamy dwie zaślepki i tu dwie śrubeczki. Te zaślepki musimy tutaj wyciągnąć. Jedna i druga. Odkładamy sobie jeszcze w inne miejsce, by nam się tutaj nie pomyliło. I odkręcamy tutaj wszystkie cztery śrubki. Są to śrubki też krzyżakowe. Ten telefonik jest dość trudnym telefonem, więc róbcie to powolutku, by nie uszkodzić nic, jeśli taki telefon chcecie naprawić. Została nam jeszcze jedna śrubeczka i odkładamy ją na bok. I teraz podwadzamy i widzimy tutaj naszą tasiemkę jest dość zdrowa, ładna. Podwadzamy tutaj naszą całą obudowę przednią. Jak to zrobić? Tutaj widzicie, wjeżdżamy sobie od samego dołu i jedziemy tutaj po całej długości. I jedziemy sobie dalej, góra. I odłączamy te dwa elementy. I tutaj widzimy klawisz funkcyjny w tym miejscu. I tutaj różnego rodzaju taśmy. Pod tymi taśmami mamy wyświetlacz. Jeśli chcemy to wszystko wymontować w prawidłowy sposób, to musimy te wszystkie tasiemki poodklejać. Wszystko musimy poodklejać i dopiero wtedy dobieramy się do naszego wyświetlacza. Ja już to wszystko, widzicie, odkleiłem. Oczywiście odklejajcie tutaj z tej strony, z tej, by tutaj nie uszkodzić naszej taśmy, bo tu są wszystkie taśmy, przechodzą po całej długości. I teraz tutaj odłączamy
nasz przedni wyświetlacz, ten przedni aparacik. Tutaj podwadzamy. I odklejamy tutaj, w tym miejscu. Tylko robimy to bardzo delikatnie. Pamiętajcie, by uważać. Bo tutaj mamy jeszcze taśmę pod tym wyświetlacza. W tym miejscu. I tutaj to musimy odkleić. Ale bardzo delikatnie. I zobaczcie, po moim odklejeniu to jest taśma naszego wyświetlacza. Odpinamy sobie tą taśmę. Tutaj odłączamy. I teraz możemy sobie już wszystko tutaj wymontować. Tu jest nasza płytka klawiaturki funkcyjnej. Jak widzimy, to wszystko jest połączone, spełnione razem z tą taśmą główną. Ale to oczywiście tu możemy odpiąć. Tutaj jest zapinka, odpinamy sobie. I tu jest nasz już wyświetlacz. W tym momencie możemy nasz wyświetlacz już poprawnie tutaj wymontować. Wystarczy, że podwadzimy. Albo po prostu wysuniemy z drugiej strony, z wewnątrz. Delikatnie go sobie tak podwadzimy. Są jeszcze dwie tasiemki, które są przyklejone. I po drugiej stronie też, na samym dole. Troszkę blokują, żeby się nie ruszało. I mamy teraz poprawnie nasz wyświetlacz w tym telefonie wymontowany. Widzimy, że jest wszystko tak, jak być powinno, dźwięki są i tak dalej. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie pod tym filmem. Cześć!